Cześć Wam kochani, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Milion Lashes i zapraszam Was na film o perfumach Muglera. A co? Zapraszam. Chciałam z Wami porozmawiać troszkę o Muglerze, bo dochodzą mnie słuchy od Was w komentarzach, że L'Oréal przejęło tę markę i że Mugler to tu niewiele już co ma do powiedzenia i od kiedy Mugler przejął tę markę, to nie warto się już nią interesować i nie warto jest kupować nowe flankery, które wychodzą i tak dalej, ponieważ no zdecydowanie jest to marka, która zmierza w bardzo złym kierunku, w kierunku takiej nudy, słabej jakości, jeżeli chodzi o trwałość tych zapachów i tak dalej. I ja sama jeszcze tego nie zweryfikowałam, ale ufam Wam, bo dlaczego nie? Ja wiem, że wiele z Was ma jeszcze większą wiedzę na ten temat, więcej ogląda, więcej czyta niż ja. Ja też muszę się zajmować milionem innych rzeczy oprócz tego i czasami na moje zainteresowanie takie, żeby posiedzieć i poświęcić na to czas, po prostu nie ma. I dlatego posiłkuję się tym, co mi piszecie. Bardzo często zadaję Wam pytania, cieszę się, jeżeli mi coś polecacie. I ostatnio na przykład została mi polecone, mimo wszystko, żeby Butcheronem się zainteresować i kupiłam zapach z Waszego polecenia, o którym może za jakiś czas powiem, bo będę robiła też taki film zbiorczy i właśnie nie wiem, bo może na tę niedzielę właśnie taki film zbiorczy o zapachach nowych, które się u mnie pojawiły, marek, których możecie mniej znać, bądź też marek mainstreamowych, ale o zapachach, które się nowe u mnie w kolekcji pojawiły. Co o nich myślę? Oprócz tego testuję też próbki, które nadal mam i od Dorotki, i od Agatki, więc serdecznie za nie dziękuję, testuję. I już są pierwsze moje jakieś zaskoczenia, także chociaż jest mi ciężko testować, mając zatoki totalnie zawalone i nie wiem, dlaczego mi to nie chce przejść. Nie wiem, czy to już jest związane z alergią, że na takim poziomie już mam tą alergię, że już po prostu całe lato będę taka zatkana, nie mam pojęcia. Natomiast przejdźmy do tego sławetnego Muglera, który jest marką, był marką, może tak powiem, którą kochałam i to była marka, której chciałam mieć wszystkie zapachy i nie wiem dlaczego, do dzisiaj nie mam Womanity. Oprócz tego miałam Aurę, którą zużyłam i Aura, ta zielona właśnie Muglera, kosztuje teraz takie pieniądze, że grubo się zastanawiam, co z tym zrobić, bo z jednej strony jest kupę marek, które chciałabym poznać, jak na przykład zapachy Mancery, nad które się czaję i już myślę, który mogłabym spróbować, a tutaj oprócz tego testuję to, co dziewczyny mi przysłały i tam też są takie perełki, które no poruszyły moje serce i tak naprawdę nie wiem już, na co mam się zdecydować, a też widzieliście film ze Sfinksem, to jest marka też, w którą planuję inwestować dalej swoje pieniądze, jeżeli to można nazwać inwestycją. Tak, staram się o tym myśleć. Więc jest tego bardzo dużo i wiecie, no nie jestem w stanie wykupić wszystkiego. Też nie wiem, czy to jest aż taki sens. Już mam naprawdę tych zapachów. Miałam 50, to ja myślę, że teraz to mam jakieś 70 już. Jak przekroczę 100, to chyba se strzelę, bo już nie będę wiedziała, czym chcę pachnąć, czy pachnieć. W każdym razie chciałam dzisiaj poruszyć temat Muglera i chciałam Was troszeczkę wprowadzić w dyskusję ze mną i w takim sensie, żebym ja też mogła od Was czerpać jakąś wiedzę. Więc, kochani moi, ja mam zapachów Muglera 2, 4, 5. Mam 5 zapachów Muglera. I teraz tak. Chyba mam takie najbardziej popularne, a najgorszym zapachem z tych wszystkich, gdybym miała jakikolwiek ranking robić tych zapachów, to bym powiedziała, że to jest Aura Sensuelle.
Nie dlatego, że ona jest brzydka, bo ona jest przepiękna. To jest przepiękny zapach. Ona jest przepiękna i jest naprawdę sensual, tak jak się nazywa. To jest zapach bardzo sensualny, bardzo kobiecy. On jest taki trochę jakby słodki, ale też kwiatowy, ale też momentami taki mleczny wręcz wydający się, taki ugładzony, taki jakby ktoś wylewał na blachy ciasto i później idealnie wygładzał, żeby on był taki równiutki. Mam takie odczucie co do tego zapachu. Mam takie odczucie, tak, że on jest właśnie taki niby słodki, niby też świeży, ale tak wygładzony idealnie, czyli ta kompozycja ma wszystko, co o kobiecie... Czyli ta kompozycja ma wszystko tak naprawdę, co o kobiecie można powiedzieć. I na pewno każda kobieta poczuje się w tym zapachu kobieco. Natomiast uważam, że aura podstawowa to jest wyższy poziom. To jest właśnie ten Mugler stary. To jest ten Mugler, który tworzył coś niesamowitego, coś ponadczasowego. Coś totalnie innego niż znamy na mainstreamie. W mainstreamie to jest już bardziej mainstreamowe niż pozostałe tak naprawdę zapachy, które mam. Także on jest piękny, ale to nie jest ten Mugler, którego ja kocham po prostu. I dużo rzadziej po nie sięgam, muszę powiedzieć. Najukochańszy zapach z kolei mojego Wojtka i to jest zapach, którym jak pachnę, to on po prostu jest oszołomiony. I to jest właśnie Mugler Angel, podstawowa wersja. To jest woda perfumowana, nie toaletowa. To jest eau de parfum, bo jest też eau de toilette. I ten zapach jest czymś niebiańskim. To jest pieprz, to jest ostra papryka, to jest słodycz, ale właśnie przez to, że jest to popieprzone, nie w tym sensie, wiecie w jakim, to jest to odlot zapachowy. Bardzo wytworne przy tym, bardzo, to jest naprawdę coś innego, to jest wyszukane, to jest pięknie skomponowane, idealne, jeżeli chcecie jakby zrobić taką kropkę nad i nad Waszą stylizacją. Albo jeżeli nie jesteście pewni stylizacji, ten zapach Wam zrobi wszystko. Wszystko, co potrzebujecie, bo on jest bardzo charakterny, on jest bardzo jakiś, on jest bardzo zauważalny, on jest niesamowicie wchodzący w nos, projektujący i bardzo mocno trwały. I właśnie w przeciwieństwie do tego, który ten na mnie nie ma żadnej trwałości, to każdy inny to są tytany trwałości na mnie, więc wydaje mi się, że coś może być z tym L'Orealem. Kolejny zapach, o którym nie mogę nie powiedzieć i dlaczego nie mówię o nim jako pierwszym, bo tak leżał, także to nie ma nic wspólnego. To jest nadal mój numer 1, to jest mój signature scent, to jest zapach, którym zawsze muszę mieć, to jest zapach, który kocham i to jest zapach, który jedyna taka słodycz, czysta słodycz maliny, która pobudza wszystkie moje zmysły, pobudza mnie do życia i daje mi po prostu powera. I to jest przecudowny zapach, który jeżeli mi zmienią, zrobią go gorszym, zaczną produkować z jakichś gorszych składników, a co gorsze w ogóle go zreformułują, to ja się zapłaczę na śmierć, bo no słuchajcie, nie kupię sobie 10 flakonów, żeby się zabezpieczyć do końca życia, no nie jestem wariatką, po prostu przepłaczę swoje, bo za zapachami potrafię płakać, więc przepłaczę swoje
i może wrócę, znajdę coś innego albo jakoś zacznę z tym żyć, ale to jest po prostu dla mnie idealny zapach. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak kocham pachnieć, to możecie zajść do jakiejś Sephory, Douglasa, gdzieś make-up na przykład, mamy w Warszawie w galerii makeup.pl Polska i tam jest Mugler, można go powąchać, więc no, to jest ukochany mój zapach. Ja często Wam go nie polecam, nie mówię o nim, że to jest jakiś świeży na lato, czy taki, czy siaki, bo dla mnie to jest zapach wszechczasów, na każdą porę roku, na każdy dzień, na każdą aurę, na wszystko, ale dla mnie. A wiem, że on jest dziwny, wiem, że on przez tą swoją ulepność nie ma zbyt wielu zwolenników. Nie jest zbyt mocno doceniony. To jest po prostu, dlatego też to uważam, że jest signature, dlatego, że mój scent, dlatego, że przez to, że to było takie pierwsze kliknięcie jak miłość od pierwszego wejrzenia. Ja po prostu nim się popsikałam, poczułam, że to jest to. I życzę Wam w ogóle znalezienia takiego zapachu, gdzie się popsikacie i powiecie, to jest to. To jest niesamowite w ogóle uczucie. Kolejny zapach to jest Innocent. I Innocent jest bardzo podobny do Angela, tylko że Angel, ten podstawowy, jest przez większość odbierany jako słodkość. Dla mnie bardziej pieprznie wybrzmiewa niż słodko i dlatego dla mnie jest bardzo podobny do Innocent, bo Innocent też tak wybrzmiewa. Też wybrzmiewa pieprznie, tylko że Innocent oprócz tego, że wybrzmiewa pieprznie, słuchajcie na mnie, to on wybrzmiewa troszkę dymnie. Z nutą gdzieś jakiejś tytoniowości, ale przede wszystkim ten jednak mimo wszystko należy do zapachu słodkiego. To wyczuwa się nuty słodkie, wyczuwa się, że jest tu jakaś słodycz. A tu absolutnie nie. Tu no nie ma możliwości, żeby tu poczuć coś słodkiego. To jest świeżość, świeżynka, turbo świeżynka. To jest dla mnie konwalia, to jest dla mnie kwiatowy, mega kwiatowy zapach. Właśnie jakaś konwalia, coś takiego. To jest zapach, który bardzo lubię latem nosić. A dlaczego ja o nim nie powiedziałam przy letnich zapachach? Bo to znowu jest Mugler i to jest pozycja, którą każdy odbierze inaczej. Wiem, że Mugler pachnie różnie na różnej skórze, na różnych, bo też wiecie, kremujemy się, używamy różnych żeli pod prysznic i tak dalej. On potrafi u mnie zmienić się i troszkę inaczej potrafię go czuć w momencie, kiedy użyję na przykład żelu pod prysznic a la miód, takiego mlecznego, to on zaczyna troszkę mlecznie wybrzmiewać, więc bardzo to wszystko koreluje z Muglerem i bardzo ważne jest, jaki zapach jest naszej skóry. Najlepiej one brzmią, jeżeli na skórze nie ma nic. Najlepiej wtedy. Ale wiadomo, że ja kremuję na przykład cały dekolt, ramiona, ogólnie się kremuję, bo ja mam bardzo suchą skórę. Tu wszędzie mam naprawdę bardzo suchą skórę, ja się muszę pokremować, więc najlepsze parametry uzyskuję, jak ja się nim popsikam, kiedy to wszystko się już na tyle wchłonie, że tego zapachu już kompletnie nie czuję i wtedy się nim popsikam. Wtedy jest najpiękniejszy zapach na mnie. Ja czuję konwalię, zdecydowanie jest przecudowny jest ten zapach, uwielbiam go. No i ostatni zapach to jest taka wisienka na torcie, słuchajcie. Ja już wykończyłam też Angela, bo miałam Angela Elixir i to flanker, którego też nie mogę polecić. To znaczy, jak przy wersji Aura Sensuel, zero trwałości, ładny, ale to nic nadzwyczajnego, zwykły po prostu, słuchajcie, zapach. Natomiast to, o czym Wam mówię, tu mam 10 ml i to jest Alien i to jest kolejny zapach, który jeden z pierwszych zapachów w ogóle Muglera, który zrewolucjonizował moje podejście do zapachów,
który spowodował w ogóle, że zrozumiałam, czego poszukuję, czego chcę, co lubię i że w ogóle zapachy mogą się stać dla mnie czymś kolekcjonerskim, bo tak mnie wciągnął i to właśnie Mugler, tak spowodował ciekawość. Dlatego, że tak jak Wam mówię, Mugler nie jest dla każdego, Mugler się nie spodoba każdemu. To są zapachy strasznie indywidualne, a ja to kocham. I wiedziałam, że taka indywidualność i że tak dziwne zapachy, jeżeli przemawiają do mnie, to wiedziałam, że ja po prostu kocham zapachy, kocham ich różnorodność, kocham ich dziwność, kocham to, jak chodzą po skórze, kocham ich projekcję, kocham trwałość, tym się jaram, a jeżeli dostaję jakiś zapach, który po, nie wiem, 2 godzinach kompletnie już nic o nim nie wiem, to jestem po prostu zniesmaczona i nie lubię tego bardzo. Mugler właśnie dał mi to, że wiem, że trwałość zapachów może trwać kilka dni i to od niego się bardzo dużo zaczęło. Także jeżeli chodzi o Aliena, to jest niesamowity zapach. To jest bardzo dziwny zapach, bo on przez tą swoją elegancję, wyrafinowanie, jest cierpki też, jest odrobinę zalotny, odrobinę zaczepny, jest czymś, co bardzo przyciąga ludzi. To jest zapach, który strasznie przyciąga ludzi i który dostaje chyba najwięcej pytań ze wszystkich zapachów ever, jakie kiedykolwiek na sobie miałam. Po prostu wiecznie jest pytanie, co to jest, jakie to jest dziwne, albo jakie to jest niesamowite. Bo jedni się zakochają w tym, że zrozumieją, o co chodzi w tym zapachu, a inni nie zrozumieją go, ale zaintrygują się, że taki zapach w ogóle istnieje. Więc dla mnie właśnie z tym się kojarzy Mugler i jeżeli ktoś mi mówi, że to jest już przeszłość, to jest bardzo duża część mojego świata perfumowego, zapachowego. To jest też to, co rozpoczęło moją podróż zapachową. Zaczęło się od Muglera, słuchajcie. Także chciałam Wam przybliżyć, chciałam Wam opowiedzieć i chciałabym, żeby wszyscy, którzy się interesują zapachami i którzy mają w swojej kolekcji przeogromną ilość tych zapachów, czy Mugler był czymś, co zawsze chcieliście mieć, albo co macie w swojej kolekcji, a może jest któryś zapach, który jest też Waszym signature scent. I jeżeli kochacie Muglera tak jak ja, to napiszcie mi, za co dokładnie go kochacie. Ja za dzisiaj dziękuję i pozdrawiam Was. Do zobaczenia. Pa!